Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Siema, witam na takim, może będziemy robić taką serię, zobaczymy. Pogadanki przy kawie. Zielona czy czerwona aktualnie? Dzisiaj, ponieważ często o to pytacie, postanowiłem nagrać taką pogadankę na temat wyboru ekspresu do kawy. Bardzo często pytacie, jaki ekspres wybrać. No tylko nie podajecie szczegółów. I tutaj jest ważna rzecz, to zacznijmy od razu na wstępie. Kajdan jest, jaki właściciel taki kajdan? Słuchajcie, podstawowe pytania, jakie musicie sobie zadać. Ile tych kaw będziecie robić? Bo powiedzmy, że takie domowe picie kawy, no to niech będzie dwoje pijących kawę, troje, czworo, pięcioro, w zależności, niektórzy mieszkają całymi rodzinami. No i jeśli wszyscy piją kawę, to liczcie 2-3 kawy dziennie. No, są wyjątki pod tytułem ja, gdzie wypijam tych kaw około 10, no ale liczy się około 3 kaw dziennie. Druga rzecz, czy będziecie pić kawy mleczne. To jest wbrew pozorom ważne, bo mam bardzo wielu klientów, słuchajcie, którzy kaw mlecznych nie piją w ogóle, a kupują ekspresy z pełnym systemem mlecznym, którego nie używają. To jest tak jak w samochodach, jak danego systemu nie używacie, no to ta woda w nim stoi, tam nie ma ruchu, to też jest źle, słuchajcie. Więc jeśli pijecie kawy czarne, to szukajcie ekspresu do kaw czarnych. Jeśli pijecie kawy mleczne, dużo kaw mlecznych, może warto się zastanowić nad ekspresami z 2 grzałkami, jeśli tych kaw naprawdę robicie dużo. Jeśli często macie jakieś spotkania rodzinne. Ja tu będę dzisiaj mówił tylko o ekspresach do użytku domowego. Nie wchodzę w tematy małej gastronomii, nie wchodzę w tematy cateringu. Nie znam się na tym, nie zajmuję się tym, nie chcę się tu wypowiadać. Rozpisałem sobie parę takich punktów, mam tutaj na ekranie. Pierwszy punkt taki przy podejmowaniu decyzji, jak już sobie odpowiecie na pytanie mleko czy bez, to jest cena. No i tutaj rozrzut jest, słuchajcie, od najtańszych ekspresów, tylko ja od razu wam doradzam, kupujcie ekspresy znanych marek, w sensie takim marek, które produkują ekspresy. Nie kupujcie wynalazków. To nie o to chodzi, że wynalazki typu ekspresy, nie wiem, marketowe są złe, tylko problem jest z serwisem tych ekspresów. Nie ma do tego części. Jakby wymienię wam teraz firmy, które są ogólnie znane jako producenci ekspresów. Saeco, Philips, to w tej chwili to samo, Bosch, Siemens. Wiadomo, to jest to samo. Krups, Melitta, Nivona, Jura. Coś pominąłem? DeLonghi. No, przepraszam, DeLonghi. Najpopularniejsze według tego, co ja, bo oczywiście pamiętajcie, że ja to wszystko wam opowiadam z perspektywy tego, co się dzieje u nas w serwisie. Najpopularniejsze Philips, Saeco, DeLonghi. Coraz więcej Nivony, Melitta i Siemensy. Siemensy EQ6, najpopularniejszy model. Cena, taki mam punkt pierwszy. Cena od 1000 zł tak naprawdę bez ograniczeń, słuchajcie. I z tym punktem wiąże się od razu, za chwileczkę przejdziemy też do jakichś przykładów, na razie taka chwila wstępu. Z tym punktem wiąże się od razu bardzo ważne pytanie, czy ekspres do kawy ma służyć tylko i wyłącznie jako ekspres do kawy, czyli będzie gdzieś schowany na przykład, w sensie nie będzie na widoku, czy ma być też meblem. Bo to jest naturalne, ja tutaj nie hejtuję, że macie jakąś nowoczesną kuchnię, ja lubię akurat nowoczesne wnętrza i ten ekspres, no ekspres zawsze stoi frontem do was, no bo obsługujecie go od frontu, tak? Czy on jest elementem wystroju kuchni? Jeśli tak, no to tutaj nie ma dyskusji z ceną, bo ważnym elementem poza funkcjonalnością, czyli robieniem kawy, spienianiem mleka, jest wygląd tego ekspresu. On musi pasować do kuchni, do nowoczesnego wnętrza będzie wyglądał fajnie ekspres z panelami dotykowymi, z pięknymi wyświetlaczami. Do starszego wnętrza właściwie ciężko mi coś doradzić, tak? Bo są chyba ekspresy typu retro, tylko ja ich nie znam, bo to podejrzewam, że trzeba by jakieś designerskie smegi. Nie wiem, nie będę się wypowiadał, jeśli chodzi o takie retro ekspresy, czy ekspresy takie kolbowe Francis, teraz mi do głowy przyszło, włoskie. No to jest jakby nie mój obszar, nie chcę się tu wymądrzać, bo to nie czuję się w tych tematach. Ja się znam na tych ekspresach, które są w tej chwili na bieżąco, na topie. No i jeśli już sobie wybierzemy ten mebel, bo to trzeba te dwa światy zderzyć, funkcjonalność z wyglądem, z meblem. To mam trzeci punkt zapisany, funkcje ekspresu, #/gadżety. Im mniej gadżetów w ekspresie, to jest oczywiście, przypominam, zaznaczam, to jest moje subiektywne zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. Wiecie, co człowiek to opinia, tak? Im więcej gadżetów typu Bluetooth, typu ekran dotykowy, typu jakieś 47 000 napojów kawowych. Ja zawsze taki mam żart, jak widzę reklamy, i to nie jest hejt, tylko ostatnio akurat mi się wyświetlają reklamy na YouTubie, gdzie jest tam taki tekst, mogę go nie cytować zbyt dokładnie, 45 napojów kawowych. I jak tak rozmawiam tutaj z klientami, wiadomo, pytają mnie o poradę.
no to zadaję takie pytanie, proszę wymienić 5. No i się zaczyna. Espresso, americano, latte, macchiato, cappuccino i co dalej? No wiecie, można wymieniać podwójne espresso, lungo, no ale to jesteśmy przy 7 w tej chwili. Zaczynają się jakieś czekolady, zaczynają się jakieś cold brew. Cold brew robi się dobę, więc jakby takie, też się nie chcę wypowiadać, bo ja nie mam doświadczenia z tą kawą, ale no takie zaparzone na szybko cold brew to nie jest cold brew, to jest zaparzona na szybko zmielona kawa, grubiej odpowiednio. No nie wiem, no jakoś tego nie czuję, mrożonej kawy w ekspresie. No słuchajcie, to można sobie nawrzucać kostek lodu do szklanki, zaparzyć espresso, też będzie mrożona. No tak, ja to tak czuję, słuchajcie. Bluetooth, no po co nam ten Bluetooth? No ja bym widział sens Bluetootha w ekspresie, który nie ma wyświetlacza, bo wtedy mamy jakąś tam aplikację i z tej aplikacji możemy jakby komunikować się z ekspresem. Natomiast większość ekspresów, które mają Bluetooth, ma wyświetlacz, więc to, że on zawoła odkamienianie wam w aplikacji w telefonie, czy przy włączeniu na ekranie, no jakie to ma znaczenie? Robienie sobie kawy przez Bluetooth? Naprawdę? No, to jest jeden guzik, tak? Nie wiem, napiszcie w komentarzu, do czego używacie Bluetootha w waszych ekspresach. Jedna rzecz ważna z aplikacją do telefonu, miałem takiego klienta, jeśli mnie ogląda, słucha właściwie, bo to osoba niewidoma, pozdrawiam serdecznie. Mieliśmy taką rozmowę bodaj rok temu, miał tu do mnie zajrzeć, ale coś tam się wydarzyło, no nie udało nam się spotkać, bo chciałem zrobić nawet taki film. Miałem ciekawą rozmowę na temat obsługi ekspresów przez osoby niewidome, bo aplikacje w większości nie są dobrze dostosowane. Na przykład tam był przykład, nie chcę tu mówić o producencie, jakby mniejsza o to. Jeżeli się uda nam z tym człowiekiem spotkać, z tym panem, zapraszam serdecznie, to zrobimy taki odcinek, gdzie no bo ja mogę tylko jakby z tej rozmowy wyciągać wnioski, natomiast osoba niewidoma wam powie, z czym się zderzają ludzie niewidomi przy obsłudze takich ekspresów. Ja pamiętam, że było tak, że na przykład takie osoby, ja nie znam tego świata w ogóle, słuchajcie, nie mam nikogo wśród znajomych niewidomego, że takie osoby zderzają się z tym, że one mają w telefonach, to wszystko wiem z tej rozmowy, czytanie tekstu. No oczywiste, tak, nie widzą. Natomiast wiele aplikacji, czy część aplikacji, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, nie działa to czytanie tekstu w tych aplikacjach. Wiem, że te osoby kontaktowały się z konkretnymi producentami, ale no to jakby odbili się. Zapraszam serdecznie, czy pana, z którym już rozmawiałem, czy kogokolwiek, bo to jest bardzo ciekawy temat o wykluczaniu z pewnych części życia osób z niepełnosprawnościami. Jestem na bieżąco akurat z światem PlayStation Polska. Powstał ten nowy kontroler, który właśnie ma te wykluczenia likwidować. Nazywa się to, zabijcie mnie teraz, nie pamiętam, portal to jest ten do zdalnej gry. Access Controller. No świetna rzecz, polecam sobie zobaczyć na kanale PlayStation Polska, bo Sony i chwała za to i to żadna reklama, ja po prostu doceniam takie rzeczy, naprawdę poszło w świat osób, które mają pewne defekty, pewne niepełnosprawności, ograniczenia i są wykluczani, może nawet niecelowo z z części jakby no, naszego świata osób pełnosprawnych, tak? Dobra, bo się rozwinąłem na ten temat, ale to też jest ciekawy aspekt obsługi ekspresu. No, osoba niewidoma potrzebuje prostoty i potrzebuje aplikacji, która jej pomoże w obsłudze tego ekspresu. No sami wiecie, że w ekspresy trzeba odkamieniać, trzeba czyścić, trzeba wrzucać tabletki, pewne komunikaty się pojawiają na ekranie. No, bez zmysłu wzroku ciężko to ogarnąć, tak? Wracając, takie gadżety typu Bluetooth, aplikacja i tak dalej, dla osób niewidomych, świetna rzecz i właściwie jedyna możliwość obsługi sensownej tego ekspresu. Mleko czy bez mleka mam zapisane jako punkt 4, ale powiedziałem o tym na początku. No i jeśli mleko, to jaki system? I tu się posłuszmy przykładami. Zacznijmy od bliskiego memu sercu ekspresu, właściwie dwóch, o tym już wiecie. Nie wiem, wpiszmy sobie na przykład Nivona 765 mi się pierwsza wyświetla. Już wam pokazuję mój ekran. Przykładowo pierwsza z brzegu za 2700 zł, ale dzisiaj nie o cenach. System mleczny, nawet bym wam chętnie go pokazał. Zaraz wam pokażę z Melity, to będzie dobry przykład. System mleczny jest schowany w wylewce. To jest zwykła gumka. Nie mogę teraz, bo klikam na OBS-ie, sorry, mogę wam powiększyć. On jest tutaj w tej wylewce. Nie wiem, czy będziemy mieli zdjęcie, które nam go pokaże. I to jest moim zdaniem, chociaż od razu mówię, wężykowy. Ten wężyk, który tu widzicie, wtyka się z prawej strony tej głowicy. On ma tutaj gniazdo w tatce na drugą końcówkę tego wężyka.
I tak naprawdę jak zdejmiecie tą osłonkę, którą tu widzicie z napisem Nivona, ściąga się do przodu i tam jest taki malutki spieniacz z gumką, jego można wyjąć bez żadnego problemu ze środka, razem z tym wężykiem, opłukać to pod kranem, to jest całe czyszczenie. Poza tym systemy wężykowe mają to do siebie, że jeśli zrobicie chociaż jedno cappuccino, czy latte mniejsza, to on potem, jak włożycie ten wężyk tutaj do gniazda w tacce, jego tu dobrze nie widać, ale tu jest takie gniazdo, gdzie się wtyka tą końcówkę wężyka, on przy wyłączaniu opłucze ten wężyk od środka, opłucze cappuccinator też do jakiegoś pojemnika podłożonego pod ekspres i odparuje jeszcze ten wężyk, żeby zabić wszystkie bakterie. Wiadomo, wężyk z zewnątrz trzeba opłukać, no bo ekspres nie ma jak z zewnątrz wyczyścić tego wężyka. Taki sam system mleczny jest w ekspresie Siemens. Nie we wszystkich, ale w Siemensach EQ6 najpopularniejszych. Będę mówił o popularnych modelach. Taki sam system jest w ekspresach, taki sam, zbliżony, no bo to nie jest identyko, wiadomo, różnią się te części. W ekspresach Melita. I tu wam zaraz pokażę. Czekajcie, zniknę na chwilkę. A może wam nie pokażę, bo nie mam tutaj, wyjęty mam. No działa to na tej samej zasadzie. Wyciągacie spieniacz, opłukujecie. Wszystko. Są systemy mleczne w tańszych wersjach ekspresów. Tu jeszcze sobie przejdźmy do ekspresów. Na przykład Nivona. Melita ma podobne modele. Nie Nivona.pl. Chciałem do Google'a się dostać. Poczekajcie sekundę. Nivona. I znajdźmy ten ekspres z takim... O, mamy to. Mamy to. Przypadkowa jest tutaj, jakby adresy stron, na jakie wchodzę, są zupełnie przypadkowe. Widzicie, szukam tego w Google. Tu mamy tak, że kawa parzy się osobno. I spieniacz jest osobno. Czekajcie sekundkę, telefon. Nagrywam to, słuchajcie, w konwencji bez dubli, więc będą pauzy. Kawa nam się parzy, wracając do tematu. I Melity mają podobne modele. Kawa nam się parzy z tej wylewki. Potem sobie wciskamy tutaj guziczek pary. Czekamy, aż się nagrzeje grzałka, ponieważ jest jedna. Odkręcamy wajchę w prawo. Tu też jest wężyk, którego tutaj nie ma. On wchodzi dokładnie tutaj. No i spieniamy sobie mleko osobno. Te ekspresy są tańsze z racji tego, że to mleko nie jest zintegrowane. One nie mają w sobie zaworu ceramicznego, ale to technikalia. Też będzie działać, tak? To są wężykowe systemy. Ten element cały tutaj z tego właśnie grzybka można w dół ściągnąć. Też go można wypłukać. To jest wyjmowany element na powietrzacz. To się ściąga. Wszystko można opłukać pod kranem. Podobnie jest w Siemensach, w Nivonach, w Melitach. Saeco niektóre modele mają systemy wężykowe, niektóre mają dzbankowe i właśnie to jest drugi system, o którym chcę wam powiedzieć. Mnie jest bliższy sercu ten system wężykowy, uważam go za higieniczniejszy. Wężyk wkładacie do mleka, najlepiej nie do kartonu, tylko odlewać sobie do jakiegoś pojemnika to mleko, bo tam się cofa czasami ciepłe mleko, będzie wam się szybciej to mleko psuło. No i teraz przejdźmy do systemów dzbankowych, gdzie tutaj mamy ekspresy DeLonghi, wszystkie ekspresy DeLonghi, jeśli mają mleko niemanualne, bo są jeszcze systemy manualne, o których powiem na końcu. No pójdźmy tutaj w tej chwili najpopularniejszy DeLonghi Dynamika moim zdaniem. Tu macie, czekajcie, niech ja przejdę na zbliżenie. Tu macie karawkę. Karawka z pokrętłem, ona jest nakładana na taki czpień. Tym pokrętłem regulujemy 3 stopnie spieniania, czyli mamy 3 poziomy. Mleko gorące, mleko lekko spienione, pianka mleczna. Czwarta pozycja to jest czyszczenie tego dzbanka. Pierwsza pozycja z brzegu to jest wyciąganie tego pokrętełka, żeby je opłukać. Ładnie to spienia, fajnie to działa. Dzbanek możecie sobie schować do lodówki po spienianiu, ale tu jest trochę więcej dbania o to, bo to wchodzi na o-ringi. O te o-ringi trzeba dbać, to jest, powiem wam, zmora. Ja czasami nie mogę ściągnąć u klientów tych dzbanków. W ogóle można ekspres trzymać za dzbanek w powietrzu. Ja to powiem tak, jest team dzbanki, karawki, jest team wężyki. Tu macie przykład systemu mlecznego DeLonghi. On się w tej chwili trochę zmienił, jakoś to gniazdo się trochę różni. Był taki film na kanale, gdzie robiłem DeLonghi Evo, Magnifica Evo. Tam był już taki wpinany, spójrzcie sobie, bodajże 2 tygodnie temu to było na kanale, jest nagranie. Innym przykładem jest ekspres, właśnie cofnijmy się do Google'a, żeby tutaj nie narobić bałaganu. Gdzie to Google się schowało? No dobra, wpiszemy z palca. Philips, Latte Go, wiecie, ten ekspres jest częstym tutaj bohaterem filmów. No, Latte Go, nie wiem, weźmy pierwszy z brzegu. Tutaj ta karawka jest podwieszana na sprzęgle, nazwijmy to, na końcówce i ona spienia mleko. Tutaj nie widać tego na tym zdjęciu, może będzie gdzieś ta karawka na osobnym zdjęciu. Nie widzę. Czekajcie. No może na tym będzie jakoś to można pokazać. Ona spienia mleko, tutaj widzicie tutaj wylot mleka, tu gdzie ten plusik mój. Tam jest taki
miejsce, w którym ta para zaczyna kręcić tym mlekiem i ono tam się spienia, napowietrzając automatycznie. To jest bardzo wygodny do czyszczenia system mleczny. Kończycie spieniać, wyciągacie tę karawkę, opłukujecie pod wodą, ona się tutaj, ten czarny plastik od tego przezroczystego da się ściągnąć na dole. Tu jest taka zapinka, odpinacie ją. Chyba najprostszy w tej chwili system mleczny karawkowy, najczystszy. Ma swoje wady. Te dzbanki pokrywają się taką krateczką, to użytkownicy pewnie wiedzą. Natomiast no jest to najwygodniejszy, jeśli chodzi o karawkowe system spieniania. Jeszcze wam tu pokażę tak na szybko Saeco. O, to już tak właściwie, no kliknę. Saeco Granaroma, już jest wężykowy system tutaj. Czekajcie, bo ja cały czas mylę te obrazki. No tu mamy akurat w zestawie dzbanek na mleko, który możemy sobie schować do lodówki, pojemnik na mleko, ale to jest typowy system wężykowy. Ale chciałem wam pokazać też starsze systemy Saeco. Czekajcie, niech ja się tu cofnę. Czy będziemy tu mieli jakiś taki... No dobra, to wpiszmy powiedzmy Saeco na przykład Incanto, bo to chyba będzie dobry przykład. O, widzicie, tu jest tego typu dzbanek, karawka. Ja zawsze mówię na to dzbanek, to się nazywa karawka spieniająca. Tu jest tego typu dzbaneczek. Nie będzie pewnie ładnego zdjęcia. O, tu będzie widać. On jest na takim gnieździe wpinany tutaj, słuchajcie. Tam w środku jest wężyk. Ten element tutaj się wysuwa do przodu. A to jest Gaggia akurat, ale Gaggia to też Saeco. No i ten element wysuwa się do przodu i spienia się mleko. No i jeszcze najprostsze systemy, słuchajcie, żeby już pokazać komplet, bo o tym mleku mówię dużo, ale słuchajcie, najczęściej problemy w ekspresach tworzą systemy mleczne, bo o nie trzeba dbać, a z tym bywa, jak sami wiecie z moich filmów, no tak różnie z tym bywa, słuchajcie. Czyli powiedzmy na przykład DeLonghi, Magnifica S będzie tutaj chyba dobrym przykładem. Tak, zobaczcie, 1400 zł na Allegro, ale tak jak mówię, ceny nie są dzisiaj tutaj bohaterem. Dysza. Czyli taki system spieniania, oczywiście to nie ma nic wspólnego z systemem spieniania w gastronomicznych ekspresach, bo to jest zupełnie inna liga, natomiast to jest po prostu generator pary. Tam w środku są odpowiednio skonstruowane plastiki, żeby tą parą napowietrzać też to mleko. No i tu bierzemy po prostu szklankę, czy najlepiej stalowy taki zbanuszek do spieniania, wlewamy tam zimnego mleka, odpalamy parę, zanurzamy i to mleko spieniamy ręcznie. Ten system ma jeden niezaprzeczalny plus, pozwala wam bawić się w latte art. Wiadomo, nie w takim stopniu, jak można to robić na ekspresie gastronomicznym, bo tam są duże boilery, tej pary jest wygenerowane masę, ale też można się bawić, wiem, próbowałem, można rysować serduszka, cuda. Do zabawy świetny i za dobre pieniądze taki ekspres, słuchajcie. No i tyle o mleku. Większość problemów, tak jak powiedziałem, podsumowując te systemy mleczne, powodują zaniedbania, jeśli chodzi o dbanie o te systemy mleczne. Je trzeba czyścić, mleko kiśnie, mleko pleśnieje, mleko się zsiada, ale to świeże. Używajcie do spieniania najlepiej mleka krowiego, UHT, tak, UHT, nieświeżego, mniej się w nim bakterii rodzi, pełnotłustego, czyli 3,2%, są jakieś tam mleka dla baristów, 3,5-4%, one się jeszcze fajniej spieniają i jeszcze są słodsze po spienieniu. Mleko. Kolejne zagadnienie. Wyjmowany zaparzacz czy nie? Z tych ekspresów, które mi przychodzą do głowy, niewyjmowany zaparzacz jest w ekspresach Jura i niewyjmowany zaparzacz jest w ekspresach Krups. O Krupsach wam za wiele nie powiem, bo od lat ich nie naprawiam. Coś tam pamiętam. Natomiast tu zawsze jest pytanie i to pytanie też często zadajecie. Czy wyjmowany zaparzacz czy nie? Moje zdanie jest takie, że wyjmowany zaparzacz pozwala wam dbać o to, co się w nim dzieje. Wyjmowany zaparzacz, jak nazwa wskazuje, pokażmy. No, DeLonghi jest przykładem wyjmowanego zaparzacza, zaraz wam pokażę. Zaparzacz DeLonghi. Wygląda to, są dwa rodzaje, taki lub taki. Kliknijmy powiedzmy w ten, bo ten jest w tej chwili już bardziej popularny. Wyciągacie zbiornik wody, odpinacie klapeczkę po wyłączeniu ekspresu, łapiecie za te dwa czerwone przyciski i wyciągacie sobie zaparzacz. Możecie go opłukać pod wodą, ja zalecam też, ale tego nie ma w instrukcji, odkręcać sobie to siteczko, którego tutaj nie widać, jest od góry. Macie pełen jakby pogląd na to, co się dzieje z tym zaparzaczem. Możecie go wyjąć, w środku możecie sobie odkurzyć tego ekspresu. Jest to higieniczniejsze moim zdaniem. To jest przykład DeLonghi. Wyjmowane zaparzacze, w ogóle wpiszmy zaparzacz, to wam pokażę, mam nadzieję. Zaparzacz. Macie zaparzacz Philips Latte Go, to jest do Philipsów i do Saego praktycznie wszystkich. Tu mamy zaparzacz Siemensa. Nie będę ich powiększał, wiecie, to konstrukcyjnie DeLonghi tylko się różni. Większość zaparzaczy, one oczywiście są do konkretnego modelu dedykowane, ale większość tych zaparzaczy ma tą samą zasadę działania. Zaparzacz Jury, to tak dla pokazu, tylko oczywiście do niego nie macie dostępu bez rozkręcania ekspresu. Wygląda tak. Dajmy tu przykład, na przykład ten. No cenowo też się, widzicie, robi
Tu akurat eBay. Ten nowy zaparzacz coś kosztuje około 700-800 zł. Mogę powiększyć to zdjęcie? Mogę. No to jest, wiecie, konstrukcja Jury opatentowana. On się zakręca na kawie. Fajnie to działa, tylko od tego zaparzacza sami sobie nie wyjmiecie, chyba że chcecie rozkręcać ekspres. Co tam się dzieje w środku? Polecam zobaczyć parę filmów na kanale z rozkręcania Jur wszelakich. Zobaczycie. Generalnie jakby zasada taka, ekspresy, zwłaszcza z niewyjmowanym zaparzaczem Krups Jura, muszą trafiać do serwisu co 2, co 3 lata, co roku. Wszystko zależy. Musicie bardzo dbać o czystość w tacce w tych ekspresach, bo to wszystko idzie do góry. Masę pleśni znajduję w tych ekspresach. Słuchajcie, jest taki zapis live'a. Ekspres doktora, czy szef bez butów chodzi, jakiś taki jest tytuł, gdzie ja moją Jurę Ene Micro 9 rozbieram po chyba 1,5–2 latach, gdzie ja dbam o ten ekspres naprawdę w domu i już było trochę, gdzieś tutaj, zaraz wam pokażę, gdzieś tu w tym miejscu z tyłu było trochę pleśni na kawie. Kawa bardzo szybko przeparzona pleśnieje, gdzie ja naprawdę nie zostawiam tego ekspresu z wodą w tacce, z fusami w tacce nigdy na noc. On zawsze jest na noc wyczyszczony, włożona tacka osuszona. Więc o te ekspresy trzeba bardzo dbać. Krupsa nie będę pokazywał, bo tam nie ma co pokazywać, tam jest zespół kotła w środku. W Krupsie nie macie też do tego dostępu, więc o te ekspresy trzeba wyjątkowo dbać, bo co by nie gadać, słuchajcie, kawa z Jury, ja to zawsze powtarzam, jest świetna dzięki tej konstrukcji zaparzacza, dzięki bardzo szybkim młynkom, dzięki dużej ilości kawy, jaka namiela się w Jurze. No, rewelacja, ale nie o tym dzisiaj film. Więc ja na przykład wolę mieć wyciągany zaparzacz, mimo że mam Jurę z niewyciąganym zaparzaczem, no ale wiecie, ja serwisuję te ekspresy, więc dla mnie to jest żaden problem ją sobie rozebrać i wyczyścić. Nie jest to trudne, ale nie każdy musi i chce to robić, tak? Dobra. Młynek ceramiczny czy stalowy? Młynki ceramiczne są w Siemensach, ale są dosyć wytrzymałe. Młynki ceramiczne są w Philipsach Saeco. Jest team młynki ceramiczne i wojenki są, słuchajcie, na forach czasami czytam między ceramiką a stalowymi. Ja uważam, że młynek stalowy jest lepszy, bo jest wytrzymalszy. Słuchajcie, ceramika, jak sami wiecie, jak wam na przykład upadnie nóż ceramiczny, może wrzućmy tu jakiś młynek ceramiczny, żeby było tematycznie na ekranie. Młynek ceramiczny, grafika. Akurat teraz nie znajdę, no ale to wrzućmy. O, tak wygląda ostrze ceramiczne, a tu mamy ładne porównanie, czekajcie, kliknę. Porównanie. Naczytałem się wiele bzdur na ten temat, słuchajcie, w internecie, ja wam powiem, jakie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim zgodzić, możecie się z nim nie zgodzić. Będę mówił zarzuty i je obalał. Młynek ceramiczny jest cichszy. W młynku hałas wytwarza mieląca się kawa i silnik. Silnik w młynku ceramicznym i stalowym, no to są silniki, które wydają hałas. Kawa jest ta sama. Młynek ceramiczny jest ostrzejszy. Prawda, ale bardziej pyli. Młynek ceramiczny, młynek stalowy się szybko ściera i czuć metaliczny posmak w kawie. Bzdura. Gdyby tak szybko ten metal z żaren stalowych przechodził wam do kawy, no to są ekspresy po 10–15 tysięcy kaw, gdzie nadal mielą, więc coś tu się nie zgadza. Natomiast zdarzają się, słuchajcie, kamienie w kawie, zdarzają się drewienka w kawie. Wpada wam czasami, bo to mówię, jednogroszówki wyciągałem z młynków. Przy młynku ceramicznym kamień czy jakieś ciało obce bardzo twarde, bo drewno być może go tylko zatnie. Rozwala te żarna ceramiczne. To są koszty. Żarno stalowe z reguły się zatnie, no czasem rozwali młynek, to już w zależności od modelu, ale nie będę wchodził w szczegóły, a najczęściej wystarczy rozkręcić młynek, wyjąć to ciało obce z młynka i ten młynek będzie działał. W ceramice jest po żarnach. Bardzo często te żarna ceramiczne się kruszą. Moim zdaniem stalowe. W kawiarniach na świecie są młynki stalowe. Idziemy dalej, słuchajcie, bo już się zrobiło długo. Rozszerzona gwarancja, ubezpieczenie. To jest, słuchajcie, temat rzeka. Co człowiek, to inne doświadczenia. Zgaszę na razie ten podgląd. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy warto brać bo to nazywają to klienci rozszerzoną gwarancją, to jest tak naprawdę ubezpieczenie powyżej, powiedzmy od producenta dostajecie 2 lata i dalej już przejmuje ubezpieczenie, obsługę tego waszego urządzenia. Dużo słyszałem o walkach z ubezpieczycielami, dużo też znam zadowolonych osób, które twierdzą, że ta gwarancja przebiegła spokojnie, że wszystko się odbyło tak, jak odbyć się powinno, więc tutaj co człowiek to historia. Trzeba walczyć o swoje, słuchajcie, po to jest to ubezpieczenie, natomiast warto to brać, bo to nie mówię tylko o ekspresach. Jakość sprzętów jest niestety coraz niższa. I tyle. Więc warto i walczcie o swoje, pamiętajcie. Serwis. Przedostatni punkt, już będziemy powoli do brzegu. Jeszcze na koniec wam pokażę parę modeli, tak żeby podsumować, które ja lubię.
Serwis. Nadal promilem, no może nie promilem, ale małym odsetkiem w serwisie ekspresy. Są ekspresy, które przyjeżdżają na przegląd. I tu wracamy jakby do tematu wyjmowanego, niewyjmowanego zaparzacza. Przy niewyjmowanym zaparzaczu naprawdę bardzo często klienci dowiadują się ode mnie, że w tym ekspresie jest pełno pleśni. Bywają pająki, co widzieliście na którymś z filmów. Zyzuś nadal nieodnaleziony, słuchajcie. Oddawajcie ekspresy do serwisu, przedłuży to ich żywotność. Wiadomo, gdy są jakiekolwiek wycieki, nie czekajcie. Słuchajcie, takie przykłady mam. Ostatnio jakiś telefon w zeszłym tygodniu, bo mi Philips dlatego wywala korki. Ja go włączam po godzinie i on znowu wywala korki. To ja go włączam następnego dnia i on znowu wywala korki. Nie strzelajcie z ekspresów. Jak wam wywalił raz te korki, no dobra, wyłączcie go, dajcie mu odpocząć przez noc, włączcie. Jeśli znowu wam wywali te korki, to jest jakiś problem. Nie odpalajcie go, bo go uszkodzicie jeszcze bardziej. Do nawet stopnia takiego, że nie będzie już o czym rozmawiać. Jeśli macie wycieki, to wam opowiadam historie, które ja widuję. To nie stawiajcie ekspresu na tacce i pracujcie następny rok, bo ten wyciek może być w takim miejscu, że nic się nie stanie. Często tak jest, ale może być w takim miejscu, że pójdzie zwarcie, pójdzie jakiś strzał, popali wam elektronikę i będzie albo drogo, albo nieopłacalnie. Jeśli oglądacie moje filmy, to też a propos serwisu, podepnę to pod ten punkt, oglądajcie je uważnie. Mam masę, naprawdę masę telefonów od was, gdzie przykład, nie odłączyłem ekspresu od prądu, zacząłem podpinać młynek, spaliłem ekspres. Drugi przykład, odpinałem cewki, cewka ma 3 z reguły miejsca na przewody, uziemienie i 2 na zasilanie. Odpinałem cewki, podpiąłem nie tu u góry 2, tylko jedną do dołu, poszło napięcie na uziemienie, popaliłem ekspres. Masę takich przykładów. Odpinałem sobie ekran w Siemensie podczas włączonego ekspresu, nie działa już ekran dotykowy, 1504 zł netto. I mógłbym tak wymieniać. Więc jeśli już bierzecie się, bo po to te moje filmy są, za naprawę samodzielną, bo większość, czy duża część tych napraw jest prosta, to róbcie to uważnie. I przede wszystkim odłączajcie zawsze ekspres od prądu, jak się nim bawicie, jak go rozkręcacie, bo pomijając spalenie sobie sprzętu, to możecie sobie krzywdę zrobić. Serwis, tak bardzo ogólnikowo mówiąc, ekspres powinien trafić na serwis po 3 latach i potem co 2 lata. To już też wszystko, słuchajcie, zależy od użytkowania, no bo jedni piją 20 kaw dziennie, inni piją 2 kawy w tygodniu. No to i pamiętajcie, wszystko, co należy robić z danym ekspresem, macie w instrukcji obsługi. Czytajcie te instrukcje. Naprawdę mało kto te instrukcje czyta. Bardzo dużo osób dowiaduje się ode mnie, że zaparzacz się w ogóle wyciąga z ekspresu. Ja tam znajduję cuda w tych ekspresach. Nie od kamienia. Wczoraj miałem takiego klienta, przywiózł, pyta mnie, czy ten ekspres należy odkamieniać. Ekspres ma 5 lat. No, słuchajcie, w wodzie jest kamień. Wiadomo, niektórzy mają wodę miękką, mają systemy filtracji, mają odwróconą osmozę w domu. Każdy przypadek jest inny. Nie używajcie zamienników filtrów, no jest masakra. Chyba że macie jakieś dobre sprawdzone, bo takie też są na rynku. Tyle. No słuchajcie, bo cały czas nie ma, ja tak próbuję, to jest oczywiście bardzo luźne nawiązanie, próbuję edukować klientów, że z ekspresem trzeba, tak jak z samochodem, bo bardzo często słyszę, mój ekspres ma 7 lat, ja robię wszystko, kiedy on woła i on się zepsuł. Zużył się. To jest normalne, tak jak klocki w samochodzie, tak jak sprzęgła w samochodach, tak jak wymiana oleju w samochodach. Jeździcie co roku na przegląd, żeby wszystko posprawdzać, czy nie ma jakichś wycieków. Wielu wycieków w ekspresie nie widać, bo ekspresy są konstruowane tak, że nawet jeśli się pojawia wyciek, to on ma być kierowany do jakby, no nie wszystkie, ale przemyślane konstrukcje są zrobione tak, że jeśli pojawia się wyciek, to on jest tak zrobiony, żeby nie zalewał wrażliwych elementów i żeby spływał do tacki. Bardzo często z zaworów ceramicznych kapie w Siemensie Q6 tu przykład, gdzie spływa sobie to po takim białym plastiku do tacki. Nie widzicie tego, więc po to są przeglądy. Tyle, słuchajcie. Te wszystkie elementy, czyli teraz podsumowując w dużym skrócie, kupując ekspres, ile chcemy wydać, jakie kawy będziemy pić i w jakich ilościach, czy mleko, czy bez mleka. Jeśli mleko, jaki rodzaj systemu mlecznego, ja polecam wężykowe, ale nie hejtuję dzbankowych, słuchajcie, karawkowych. Czy wyjmowany zaparzacz, czy nie. Jest wielu zwolenników i przeciwników. Ja jestem za tym, żeby zaparzacz był wyciągany, chociaż sam, przypominam, użytkuję Jurę, której zaparzacz jest niewyciągany, ale ja ją co rok, półtora przywożę sobie tutaj i czyszczę, więc no, coś za coś, tak? Młynek ceramiczny czy stalowy? Też jest team ceramiczny, team stalowy. Ja jestem zwolennikiem młynków stalowych. Rozszerzona gwarancja / ubezpieczenie? Bierzcie. Bierzcie i potem nie poddawajcie się, bo mówię, połowę ludzi znam, którzy są zadowoleni i wszystko przebiegło spokojnie i doceniają to, że wzięli tą rozszerzoną gwarancję. Druga połowa ludzi jest bardzo niezadowolona, toczyła wojenki,
problemy z tym były, ale to pamiętajcie też, że to są opowieści. Serwis, naprawdę oddawajcie ekspresy do serwisu. Wiadomo, jak macie ekspres za 1000 zł, ten serwis kosztuje, nikt nie robi tego za darmo. To też trzeba zawsze sobie wypośrodkować, ile ten ekspres kosztował, do jakiego serwisu oddać. Tu też zwracam waszą uwagę, czytajcie opinie serwisów. Po to mamy świat internetu, mamy pełen obraz, czytajcie opinie, zanim gdzieś zawieziecie. Mało jest, ale zdarza się, mam takie przypadki, że no, trzeba nie dość, że naprawić ekspres, to jeszcze wiele rzeczy poprawić po poprzednikach. Zdarza się. Ja nie mówię, że ja nie popełniam błędów, bo jestem człowiekiem i się mylę i zdarzają się błędy, tylko trzeba za nie brać odpowiedzialność, a znam takie przypadki, że ludzie się wypinają. Wiecie, zawsze mogę powiedzieć klientowi tutaj oczywiście, jakby, nawet nie wiem jak to nazwać, mogę powiedzieć, że to jego wina, no to ale to nie naprawia się tych ekspresów po to, żeby ludzi oszukiwać. Ja takie mam odczucia i staram się uczciwie podchodzić do swojej pracy, co nie zmienia faktu, że zdarzają mi się błędy, tylko biorę to na klatę, staram się jakoś zadośćuczynić, dogadać się z klientem, żeby wszyscy byli zadowoleni. Na koniec wam tylko na szybko przypomnę, bo te polecajki były w grudniu, moi faworyci. Kawa czarna, Melitta Solo, to nie jest artykuł sponsorowany, słuchajcie, tak czuję. Conesso, bo najtaniej zobaczyłem. Aha, fajnie, że widzicie. Co tu się dzieje? Zniżka na kawę, tak, promocja, pozdrawiam, Conesso. Melitta Solo, 1400 zł. Ekspres tylko i wyłącznie do czarnej kawy z młynkiem. Pełnoprawny ekspres. Poleciłem go ostatnio znajomemu. Pozdrawiam, jeśli mnie oglądasz. Świetny ekspres za świetne pieniądze. Jeśli chodzi... Pamiętajcie, to są tylko przykładowe moje polecajki w tej chwili, bo chcę to zrobić na szybko. Melitta... Dajmy tutaj tą Laticia chyba to była. Czemu to znowu jest Solo? Laticia. 1930 zł, ole ole. Nie wnikam tutaj, co ja w tej chwili czytam. Ze zintegrowanym, spójrzcie, mlekiem z wężykiem. Macie już komplet z mlekiem. Powiedzmy jeszcze jakaś Niwona, ta, która się pierwsza tutaj wyświetlała. Cafe Romantica, nie mylić, Romantica. 2700 zł, 756. Tu nie ma tego wężyka, ale ona jest ze zintegrowanym mlekiem. Fajny ekspres, wszystko robiący. Jeśli chodzi o podstawowe takie modele, których potrzebujecie, te trzy. Czarna kawa i dwóch producentów dla przykładu do kaw mlecznych. Jeśli karawkowe, no to teraz najpopularniejszy jest DeLonghi Dynamika. Słuchajcie, to tak już też, żeby pokazać też karawkowe, których ja nie jestem fanem, ale są fani. Przykład. Ładny ekspres, 2500 zł. Tylko tu już karawka. No i hit, jeśli chcecie się bawić mlekiem sami, pokazywałem go już dzisiaj, DeLonghi Magnifica S. Pancerny ekspres. Ja go uważam za pancerny ekspres. Trafia do mnie właśnie najczęściej tylko na przegląd, bo już ciężko chodzi. No, zużyty, trzeba go zregenerować. Nie są duże koszty przeglądu takiego ekspresu. I tutaj macie zabawę, polecam. Latte art tak zwane, czyli rysujemy sobie serduszka na kawie. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Znikamy. Mam nadzieję, że troszeczkę wam to zobrazowałem, bo pod każdym filmem się pytania pokazują, jaki ekspres wybrać, na co zwrócić uwagę. Macie to w jednym filmie. No i tyle, słuchajcie. Miłego dzionka, mam nadzieję, że wam pomogłem. Nie wiem, w jaki dzień ten film pójdzie, bo to materiał ekstra, także miłego dzionka życzę, smacznej kawusi. O, moja już mrożona, widzicie, zrobiłem sobie mrożoną kawę. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Możecie właśnie, pokażę wam, bo o tym bym zapomniał. Przewróć się na krześle. Akurat mam czerwone wersje, słuchajcie. Kawa Coffee Doctor jest czerwona, ta 60% arabika, 40% robusta, wyrazista, sporo kofeiny. Jest wersja zielona, nazwa handlowa, nie jest to zielona kawa, gdzie jest 85% arabiki, 15% robusty. Zbalansowana, delikatniejsza, ale też fajna. Jeszcze nie przyszła, ale można już zamawiać. Mocna dzida, tak ją nazwałem. Też kawa Coffee Doctor, 90% robusty, 10% arabiki. To będzie kawa goryczkowa, siekierezada. Pokażę wam ją jak przyjdzie pewnie w najbliższy wtorek. Żeby ją zamówić, maila macie w opisie filmu, biuro@coffeedoctor.pl, napiszcie mi maila, wszystko wam napiszę. Pracuję nad sklepem internetowym, ale to jeszcze chwilę potrwa, także na razie kontakt mailowy. Ja akurat dopijam mrożoną czerwoną. Miłego popołudnia, miłego dnia, smacznej kawki, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Jeśli się podobało, dajcie lajka, dajcie suba, widzimy się na kolejnych filmach, pozdrawiam, cześć!